A dzień doberek, kochani. Witam się z Wami z mojej ławeczki przy tunelu. Słynna ławeczka z pięknym widokiem na piękne pola w północno-wschodniej Szkocji. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam ciekawostkę i nie zdradzę na początku, na wstępie o czym, ale wiecie jak to jest. Życie jest zaskakujące i w taki sam, ale miły sposób zaskoczyło mnie. Nie jest to nic wielkiego, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Zapraszam serdecznie na film, jeżeli jesteście zainteresowani. Nie wiem, czy wy wierzycie w takie coś, ale mówi się, że jeżeli twoja rodzina albo ty potrzebujecie jakiegoś zioła, to ono samo do ciebie przyjdzie. Ja lubię zioła, interesuję się nimi, znam wiele ziół, znam wiele zastosowań do ziół. Myślę, że pomagają. Jestem raczej za taką niekonwencjonalnymi metodami, takimi bardziej naturalnymi, jeżeli jest taka możliwość się wspomóc przy różnych dolegliwościach czy chorobach. I słuchajcie, trafiłam na taki kanał przypadkiem, ale wiecie jak to jest. Przypadków to raczej nie ma. To wszystko jest już z góry zaplanowane i miało do mnie trafić. Mianowicie miało do mnie trafić w momencie, kiedy tego potrzebuję. I tutaj widzicie niby takie powiedzenie, tak niby człowiek wierzy, ale kurczę, osobiście zdarzyło mi się to kilka razy i kolejny przykład właśnie na tą sytuację. Trafiłam na kanał pani Dominiki Bujary, Ekoflosik nazywa się, myślę, że nie przekręciłam nazwy. Kanał, gdzie pani Dominika mówi właśnie o ziołach. Ona to super mówi, bardzo skromna osoba, ale widać, że dużo wie i dzieli się tą wiedzą z nami. I jestem jej za to bardzo wdzięczna. I trafiłam na filmik o pewnym malutkim, niepozornym ziole brzmi dziwnie, ziele pewnie się odmawia. I tak, wiecie, oglądam, słucham, co ona mówi i akurat mówiła, że to jest super na wątrobę. Wiecie, to akurat masę tam rzeczy, to niby zioło fajnie działa na ludzi, na różne dolegliwości, ale jeżeli dotyczy ciebie albo rodziny jakaś tam dolegliwość, to wiadomo, że z tekstu, z potoku słów, z informacji wyłapuje się tylko to, co chcesz usłyszeć. Czyli mi od razu trafiły te rzeczy w ucho, które dotyczą mnie, mojej rodziny. Trafiła do mnie informacja, że to zioło jest fajne na choroby skórne. Syn ma taki problem, dlatego w różny sposób wspieram, żeby tą skórę mu leczyć. Wspomniała, że to zioło, ciągle to samo zioło, jest super na wątrobę, na oczyszczenie wątroby, na problemy z wątrobą. No, akurat niestety mnie dotyczy, więc różne takie rzeczy próbuję też na sobie. Takie dwie te główne, co u mnie akurat te dolegliwości występują w rodzinie, u mnie, to ja sobie to wyłapałam, ale ja pamiętam, że tam masa była fajnych właściwości na różne inne choroby i dolegliwości, dlatego jeżeli macie chęci i macie ochotę, może już znacie nawet tą panią Dominikę i jej kanał, no to fajnie tam jest przedstawione i jest po prostu masa wiedzy. No nic tylko zapisywać, nic tylko notować i uczyć się i zgłębiać. Trafiłam na to i słuchajcie, i ona, to nie jest tak, że tam jest tylko teoria, tylko ona tak fajnie pokazuje, fizycznie idzie, zbiera te zioła i możecie popatrzeć, bo na przykład ja wiem, są książki, są internety, ja też mam książki związane z ziołami, są rysunki, niektóre takie fajne, te rysunki są takie naturalne, widać, że fotografia żywa. Dawniej uczono nas, to były te rysunki takie, to w ogóle się nie odnosiło. Jak zobaczyłam rysunek jakiegoś zioła w książce na przykład, to potem jak go szukałam gdzieś w terenie, to w ogóle nie wyglądało tak samo. Gdzieś jak ja nie mogłam połączyć kropek. Nie było to dla mnie takie oczywiste. Natomiast później pokazały się takie książki, wiecie, potem internety, no to już mieliśmy takie realistyczne zdjęcia.
No, a ona idzie krok dalej i ona nam pokazuje w realu, ona idzie, zbiera te zioła, więc nie wyobrażacie sobie, nie zgadujecie, gdzie to może rosnąć, jak to może wyglądać, tylko wy to widzicie. I ona ruszyła tam w teren szukać tego zioła. I ja tak patrzę, słuchajcie, patrzę i ona chodzi tam koło lasu, tak w sumie to było, taka łąka, bo to jest taka purząca się roślina. I tak wiecie, patrzę i tak potem padła nazwa tego zioła i ja sobie myślę, kurczę, nie znam nazwy, nie znam zioła, nie słyszałam, nie wiem, trzeba się dowiedzieć w temacie, ale kurczę, głowę bym dała, że ja to gdzieś widziałam. I tak wiecie, i tak mózg, wiadomo, już nie ten w tym wieku, ale tak sobie myślę, kurczę, głowę bym dała, że ja to zioło widziałam. Padła nazwa, zioło nazywa się gwiazdnica. Jest to niziutkie, zielone, płożące zioło. I ja tak patrzę na te zdjęcia i mówię, nie ma bata, ja to gdzieś widziałam i teraz ludzie, pomóżcie mi gdzie. I tak przelatują mi te obrazy, gdzie ja to widziałam, na spacerze, koło domu, gdzieś na łące, czy w Polsce może i nałożyły mi się obrazy, ale kurczę nie, kombinuję. I przeszłam się wokół domu i kurczę, nie uwierzycie, no nie uwierzycie. Faktycznie tak jest, że jak potrzebuję wy albo wasza rodzina danego zioła, to ono do was przychodzi. Przylazło do mnie, zanim ja się dowiedziałam, co to w ogóle jest i czy jest mi to potrzebne. A potrzebne mi jest i ja sobie będę to stosować, bo to nie jest tak, że to cały rok chyba rośnie. Tam jeszcze musiałabym się dowiedzieć więcej szczegółów, ale to w specyficznym okresie się pojawia i to chyba do jesieni znika. Dlatego nie chciałabym tego zmarnować i słuchajcie, gdzie to się pojawiło. Pojawiło się u mnie jako chwast, jako chwaścior na moich grządkach w tunelu i pojawiło się na grządce, gdzie mam cukinię, gdzie wysadziłam sobie w sumie, bo nie wiem jak u was, ale u mnie dopiero cukinia wyrasta, że tak powiem. Ona nawet nie kwitnie. Gdzie tam do kwiatków? Ja będę pewnie przed zimą cukinię zbierać, no ale to jest już inny temat. Słuchajcie, miałam to przed oczami, bo pojawiły się chwasty w tunelu i pojawiły się chwasty w tej cukinii. I ja to miałam w głowie, bo ja sobie zakodowałam, że ja muszę niedługo wyplewić, bo tam mi już zaczęło zieleniną zarastać. I stąd miałam ten obraz. Chodźcie, to ja wam pokażę, o czym mówię i gdzie to się u mnie pojawiło. No sami popatrzcie. Jestem w tym tunelu codziennie. Codziennie, nieraz nie robię nic, tylko po prostu podlewam, doglądam, po prostu doglądam. I nawet nie zdawałam sobie sprawy, że te chwaściory, które ja zaraz tu muszę wpaść i usunąć, będą dla mnie dobre, dla syna dobre i godne wypróbowania dla nas. I nie mogę ich zniszczyć. Słuchajcie, to jest wszystko w moich ścieżkach, więc ja nie mogę tego podeptać po prostu. To jest takie mięciutkie, takie jak dywan. Zaczęło już kwitnąć, ale chyba nadal mogę to używać i zamierzam to używać. Gwiazdnica sama do mnie przyszła. Pokażę wam jeszcze, gdzie jest. Moja grządka na cukinię. Tam troszeczkę sałaty sobie wysiałam. Tu są cukinie. Musicie się przyjrzeć, bo właśnie gąszcz tej gwiazdnicy opanował moją grządkę. Ja tu zamierzałam wpaść i to wyplewić. I zobaczcie, jakby się to wszystko zmarnowało, jakbym nie miała świadomości, że przecież to jest zioło i może się przydać mi i synowi. No przyszło do mnie samo. No chociażbyście planowali, to byście nie wymyślili. Przygotowałam sobie taki w sumie durszlak. Będzie mi łatwo to przemyć, bo sobie przemyję to zioło zaraz po zerwaniu. I w sumie nie powinnam mówić zerwaniu, bo pani Dominika radzi i też widzę właśnie to, że to jest tak delikatne, to jest tak wilgotne, takie bardzo mięciutkie, że jakbym to zaczęła wyrywać, to ja to pobrudzę ziemią, zwyczajnie pobrudzę ziemią, więc zaleca się, żeby to ucinać, więc ja też właśnie to zamierzam uciąć. Więc chwytam sobie tak, żeby nie pobrudzić ziemią, kompostem w tym wypadku i troszeczkę sobie na świeżo, bo podobno to można jeść na świeżo, słuchajcie. I to jest piękna sprawa, bo akurat w tunelu, to, że fakt taki, że to wyrosło mi w tunelu,
To mi bardzo upraszcza, dlatego że ja tu nie mam deszczu. Tutaj nie ma zanieczyszczeń, bo oczywiście tunel jest zakrytą powierzchnią. I słuchajcie, ile ja mam tych dobroci. Tak to wygląda na zbliżeniu. Ona już widzę, że zaczęła kwitnąć. Można to zmiksować do musli, można sokiem. Można robić maceraty, co się tam chce. I bodajże właśnie są zalecenia w zależności na co. Czy na wątrobę, czy na co to chcecie stosować, to będziecie w inny sposób to przygotowywać. Ja pewnie, jakbym chciała tego szukać gdzieś tutaj po Szkocji, to miałabym problem. Musiałabym się ołazić. Nie wiadomo, czy bym to znalazła. Nie wiadomo, jak daleko musiałabym chodzić. A tu proszę, przyszło do mnie. Samo zioło przyszło do mnie. Zastanawiałam się tak w sumie, skąd się to tutaj wzięło, jeżeli w zeszłym roku tego nie było. I tak siłą dedukcji pomyśleliśmy z mężem, że to jest pewnie kwestia tego nowego kompostu. Bo ja kompost do tunelu biorę z organicznej, rodzinnej firmy, na gorąco robiony kompost z odpadów jedzeniowych, z warzyw. Jest to naprawdę organiczny, 100% wiem, że taki jest kompost. Ale wiadomo, co roku inne odpady, co roku inne mają skład tego jedzenia. Wiadomo, to się wszystko zmienia. I w tym roku trafiło, że jakimś cudem mam gwiazdnicę. No kto by pomyślał, no. Nikt by nie pomyślał, choćbym chciała, to bym tego nie wymyśliła. No los chciał, że akurat zobaczyłam to, zobaczyłam nazwę tego, zobaczyłam użytkowność i użyję sobie to, więc plan jest taki, że ja to wszystko wytnę sobie, żeby się nie zmarnowało, to właśnie tak nożyczkami sobie to muszę pousuwać. Potem dopiero wyplewię, czyli jak już sobie tą górę zetnę, to dopiero niech to idzie już do plewienia, jak już będą te korzonki i zabrudzone kompostem. No tak mi się wydaje, że musiało coś być w kompoście, no a potrzebne mi to jest, więc akurat w tym roku wyrosło. Takie tam sytuacje dziwne, jak to życie, prawda, potrafi zaskoczyć. Tak sobie pomyślałam, że podzielę się z wami tą informacją, a nóż widelec komuś się przyda, może komuś się przyda. Wiecie jak to jest, przypadków nie ma, więc może ktoś ma trafić na ten filmik i komuś to pomoże. Ja sobie to teraz przemyję, dlatego wzięłam w takim durszlaku, bo ma dziurki, ja sobie tylko to przeleję wodą, przemyję. Część, ja to podzielę myślę, bo troszeczkę potrzebuję właśnie na skórę, troszeczkę potrzebuję na wątrobę. Można to jeść podobno, skubać normalnie jak sałatkę, więc można z tego formę sałatki, albo po prostu zmiksować do jakiegoś tam musli, coś tam wymyślić. Mam tego sporo, więc tak się zastanawiam, chyba nie utnę wszystkiego naraz, bo nie zużyję. Może zacznę od tunelu, bo zależy mi na wyplewieniu tego tunelu, więc muszę to ściąć, żeby się nie zmarnowało. I tyle. Mam nadzieję, że filmik się wam podobał. Do zobaczenia w naszych kolejnych filmach. Family Village Life. Żegnam się z wami i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. Północno-wschodnia Szkocja się kłania.